Będziemy robić kardigan. Cześć, kupiłam cały karton Drops Alaska. Drops Alaska. I z tej Alaski będziemy dziergali dzisiaj kardigan. Nie wiem, czy będzie szybciej i nie wiem, czy będzie sprawniej, ale zrobimy to na Knitting Machine i pokażę Wam, jak na Knitting Machine można zrobić intarsję. Próbkę zrobiłam już chyba miesiąc temu, wyprałam ją i tak oto prezentuje się to, co będziemy robić. Natomiast to jest tylko mały kawałek. Będziemy potrzebowały takich paneli. Zrobimy 3 takie kawałki wielkości 2 na 5 kwadratów oraz 2 na 10 kwadratów i 2 na 10 kwadratów. Później trzeba będzie to zszyć igłą. Później trzeba będzie podebrać oczka wszędzie dookoła, żeby zrobić lisę. A później jeszcze trzeba będzie wykombinować rękawy, bo nie wiem, czy rękawy będę chciała mieć zrobione z tuby, czy lepiej to nie będzie wyglądać, jak też będą rękawy z kwadratów. Wtedy nas czeka kolejna robota w panelu. Jako wzoru używam tego oto sweterka, bo to jest mój ulubiony sweterek robiony na szydełku. Ma takie kieszonki i to jest bardzo dobry rozmiar. Tutaj jest dobra ta szerokość, dobry jest z tyłu, w ogóle nie zjeżdża. Wszystko w nim jest dobre. Dlatego będziemy robić ten nowy kardigan na wzór i podobieństwo tego kardiganu. Tak wygląda mój projekt i moje obliczenia. 3 panele. Jeden, tu drugi, tu trzeci. Ten ma 2 na 5, ten ma 2 na 10, 2 na 10, tylko trzeba jakoś mądrze rozplanować kolory. I teraz będziemy nabierali oczka. W tym celu biorę nitkę taką pomocniczą, którą później będę wypruwała. Dobra, jeszcze trzeba coś przemyśleć. Ja bym chciała, żeby szerokość jednego kwadratu to było 17 oczek. Czyli tak naprawdę muszę mieć robótkę nabraną na 34 oczka. I chociaż maszynka ma ponumerowane oczka od 1 do 48, to nie da się przy panelu chwycić od pierwszego oczka. Ono chwyta dopiero od 3. oczka przy dzierganiu panelu. Więc żeby nabrać 34 oczka, tak naprawdę muszę jechać do 37 i mieć nadzieję, że będzie ok, bo nie do końca też sama to rozumiem. Zatem nabieramy oczka. Zahaczam o ten ostatni, biały, nie wylewam kawy i zahaczam co drugie oczko na Knitting Machine i jadę do tych 37. Teraz już wkładam tutaj nitkę w podajnik i jadę w drugą stronę i to jest dobrze. Tak powinno być. Liczymy, że się wszystko uda. I wracam. I teraz pytanie, bo być może jestem jedyna, ale mi się tak zdarza naprawdę bardzo często, że na kamerze klikam w mojej głowie nagrywaj, a okazuje się, że tak naprawdę wyłączyłam nagrywanie i jak chcę wyłączyć nagrywanie, to klikam play i później mam całe mnóstwo filmu. Jak coś przenoszę, układam, cokolwiek, a nie mam tego, co chciałam pokazać. I to jest właśnie jedna z tych sytuacji. Tak sobie ułożyłam kolory według tego panelu próbnego, który sobie zrobiłam, co mi się z czym podoba i co jak powinno być, to nie powinno być. No, nie! Więc tak ma być i zobaczymy. Ogólnie nawet nie ma co za dużo tutaj pokazywać, ponieważ całość wygląda w ten sposób. Zmieniam kolor. Zmieniam kolor. I tak w nieskończoność. Kończę pierwszy panel, mam 93 okrążenie, co oznacza, że jeszcze 7 i mam skończone. I spadła mi nitka.
Jak ktoś nigdy nie miał do czynienia z Knitting Machine, to naprawianie błędów na Knitting Machine jest albo niesamowicie trudne, albo niemożliwe. To nie jest jak dzierganie, że wam zleci oczko, że wam zleci 10 oczek, że wam się spruje w dół z 50 rzędów. Mam zrobiony pierwszy panel. Linie na drutach jest relaksujące, czy na szydełku. Leżycie sobie w wygodnej pozycji. Patrzycie sobie w telewizor, patrzycie sobie na las, na ogródek, na morze, na cokolwiek. A tutaj to jest jednak kręcenie, patrzenie, sprawdzanie i to nie relaksuje. To jest po prostu robota. I tak siedzę od 15 minut i myślę sobie, miałabym już coś zrobione, gdybym robiła w tym czasie. Ale po prostu muszę oddychać i posiedzieć chwilę, bo kręgosłup mi pęknie zaraz od tego kręcenia. No ale chcę zrobić dzisiaj też drugi ten panel, żebym miała wszystkie 3 panele, żebym je wyprała, przez noc wyschną i wtedy jutro będziemy mogli zszywać. Dzień dobry, dzień numer 2. Tyle Alaski zostało mi na zrobienie rękawów i na poszywanie swetra. A tutaj są moje panele już zablokowane po nocy, już się wysuszyły i będziemy myśleć, co z rękawami. Ja to wszystko miałam rozrysowane i to wszystko miałam napisane i wszystko miałam ułożone i wszystko dziergałam według planu. Nie wiem, jakim cudem to się stało, że po wydzierganiu i po zablokowaniu, myślę, że zablokowanie ma tutaj duże znaczenie, istnieje tylko jedno ułożenie tych 3 paneli, w którym 2 kolory nie stykają się ze sobą ściankami. Za gorąco. No dobra, ale mamy to, ja tego nie ruszam, dlatego że jak to ruszę, to znowu zapomnę, jak to leżało i znowu poświęcę 10 minut na układanie tego od początku. Zastanawiam się tylko, czy już to zszywać, czy poczekać na rękawy i zszyć to od razu z rękawami. Żeby tak jakby szycie zostawić sobie na sam koniec. Zdecydowałam się na szycie od razu, dlatego że teraz mam dobre światło i mogę sobie to zszyć, a później będę na maszynce kręcić rękawy, które i tak muszę przecież wyprać przed zszyciem. I one będą schudnie po prostu całą noc, dlatego nie wyrobię się dzisiaj ze zrobieniem całego swetra. Musimy to rozłożyć na 3 dni, tak mi się wydaje, a jeszcze się zobaczę, ale najpierw zszyję. Koniec dnia drugiego i wygląda to w ten sposób. Próbowałam już zszyć te rękawy, ale zszyłam je krzywo, więc czeka mnie i tak prucie. Tutaj jest dodziergane za dużo, całe te 2 kwadraty nadmiaru są do sprucia. Tak samo tutaj zrobiłam kolory identycznie biały, czerwony i wyglądałoby to dziwnie, więc dodziergałam tutaj i to też jest do sprucia. Te rękawy jeszcze i tak nie są zszyte. Wątpię, żebym dzisiaj jeszcze coś więcej zrobiła. Popełniłam całą masę błędów. Możliwe, że jest więcej błędów, których nie widziałam. Wszystkie, które zauważyłam, starałam się naprawiać na bieżąco i naprawdę naprawiałam taką ilość błędów, że to się w głowie nie mieści. I robiłam takie rzeczy na tej maszynce, których nigdy wcześniej nie robiłam. Nie byłam w stanie naprawiać w ten sposób. Nauczyłam się bardzo dużo, ale jest dzień drugi i jestem wycieńczona. I marzę tylko o tym, żeby sobie usiąść i podziergać, normalnie się zrelaksować. To są moje rękawy, które są już zablokowane i suche po nocy. I teraz będę się zabierała, żeby zszyć te 2 elementy i później te 2 elementy. I będę je przyszywała do całości. Jej! Jest przyszyty pierwszy rękaw. Wygląda to w ten sposób. Tak w ogóle wygląda, wiecie, zszywanie swetra z Knitting Machine. Wszędzie jakieś nitki pomocnicze, końcówki. Że o tym, jak wygląda lewa strona, już nie wspomnę. Ale odwracamy na drugą stronę. I teraz to wszystko, co tu było pomocnicze, trzeba będzie wypróć. I mamy wyprute w tym miejscu. I teraz to wygląda tak. I na prawej stronie też już jest bardziej na płasko w tym miejscu.
Dzień dobry, mamy dzień 4 robienia swetra. Sytuacja jest taka po wczoraj, że zszyty już jest całkowicie. Zrobiłam ściągacz na dole, na drutach i zaczęłam robić nawet jeden mankiet. I teoretycznie być może dzisiaj byłabym w stanie w jakikolwiek sposób go skończyć, w sensie dokończyć mankiety i zrobić plisę, ale schowanie nitek wydaje mi się, że mnie całkowicie pokona. Więc i tak chyba dzisiaj nie skończę tego swetra. Chociaż może go skończę, jeszcze nie wiadomo. A więc nabrałam właśnie 1 miliard oczek na plisę i problem polega na tym, że nigdy nie robiłam plisy w ten sposób. I nie mam pojęcia trochę co dalej, więc będę kombinować. Przeczuwam, że może zaistnieć brudzie. No, kochani moi, słuchajcie, mamy dzień 6. Sweterek skończyłam wczoraj. Wczoraj pochowałam wszystkie nitki, wczoraj też zrobiłam plisę. Ostatecznie ta plisa w ogóle mi się nie podobała. Próbowałam zrobić ją pionową, znalazłam jakiś film na YouTubie, próbowałam zrobić tak samo, ale efekt mi się nie podobał. Później próbowałam ją zrobić poziomo, ściągaczem i to też do mnie nie przemawiało, więc ostatecznie wyjęłam znowu knitting machine i machnęłam taką plisę właśnie na knitting machine. Muszę patrzeć, żeby nie ruszać mikrofonem. I złożyłam ją po prostu na pół. Schowałam cały ten brzeg w środku i przyszłam ją szydełkiem do całości i ten efekt mi się podoba. Jeszcze się zastanawiałam nad guzikami, ale może to kiedyś w przyszłości, jak już będzie mi się znowu chciało patrzeć na ten sweter, bo mnie strasznie wymęczył. Najprzyjemniejszym etapem robienia tego swetra zdecydowanie było dzierganie mankietów, dlatego że było to dzierganie. Miałam w ręku druty i coś robiłam. Robiłam też dół plisę na dole ściągaczem, też na drutach i to były jedyne 2 elementy dziergane w całym swetrze. Cała reszta była robiona albo na knitting machine, albo polegała na zszywaniu, że już nie wspomnę o wczorajszym 5-godzinnym chowaniu nitek w tym swetrze. Pewnie gdybym nie marudziła, skończyłabym ten sweter w 3, może 4, no może 3 dni, ale że jestem maruda i ciągle narzekałam i mnie strasznie wkurzało robienie tego swetra, no to wyszło na 5-6 dniach. 6. dzień jest dzisiaj, kiedy montuję ten film. 7. dnia będę odpoczywała, dziergając cokolwiek innego. No i mam kardigan. Ile włóczki zużyłam? To jest bardzo dobre pytanie. Mam 13 etykiet od włóczek, których już nie ma, czyli 13 motków na pewno, a to są motki, które i tak napoczęłam trochę. Czyli zamówiłam około 20 chyba motków, tak by wychodziło, dokładnie nie pamiętam. Czy ja coś jeszcze miałam powiedzieć na temat tego? Projekt Cardigan na Knitting Machine skończony. Ja się bardzo cieszę, dlatego że bardzo długo się zabierałam do niego. Wpadłam na ten pomysł jeszcze w grudniu, te włóczki cały grudzień leżały. To miał być pierwszy film zaraz w styczniu, ale jakoś nie miałam serca w ogóle ani do dziergania, ani do nagrywania. Dobra laski, do zobaczenia w kolejnych filmach. Ja idę odpoczywać. Pa!